Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj to jest porównanie Realme GT3 kontra Huawei P60 Pro. Co mamy w Huawei? Snapdragona 8 Plus Gen 1, 8 GB pamięci RAM. W przypadku Realme mamy Snapdragona 8 Plus Gen 1, ale 16 GB pamięci RAM. Więc oba fony na tym samym procku. Huawei nie ma 5G, bo jest obcięty, wiadomo dlaczego. No i cóż, zobaczmy, jak one działają, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikacje, lepiej pozostawia je w ramie. To samo robimy w przypadku gier, więc jak to zwykle u mnie, lecimy. Pierwsze co? Allegro. Realme. AliExpress. No i tu jakaś reklama, no to trudno. Ceneo. Chyba Huawei, bardziej bym powiedział. Galerię dla Realme. HBO Max, coś zwariowało w Huawei, nie chce się uruchomić ostatnio. Trudno. Polsat Box Go. Nie lubię, bo mi przeszkadzasz w testowaniu. Jak dojadę.pl. O, szybko w OnePlusie. W Huawei. Realme. Mapy. O, jest zakręcony. Tu jest Gbox wgrany, więc dlatego mamy Google'a, ale trochę dłużej się te rzeczy odpalają, jak widać. OLX. No, widać, że chyba tak. Jak tu. Pyszne.pl. Najpierw Huawei. Glovo. No, bardzo blisko. Sklepy Play na Huawei. No, ale wolniej to działa. Jak coś, szukajcie filmu o usługach Google'a na Huawei w 2023 roku na moim kanale lub też w playliście o tym smartfonie, tam będzie jak to zrobić. No i dobra, no tu jest jak widać TripAdvisor. Nie działa, mimo że jest dobrze zrobiony w miarę Google, ale są jeszcze apki, które nie zadziałają. Tu szybszy Twitter dla Realme. Uber też w Realme szybciej. Następnie mamy Wykop. No to się zaktualizuj. Tu było bardziej szybciej moim zdaniem. YouTube. Realme szybszy. No, troszkę chyba więcej tutaj było lepiej. Takie mam wrażenie. Nie były wielkie różnice, ale jednak. No to co? W ramie. O, Allegro poza ramem. AliExpress w obu w ramie. Ceneo w obu. Galerię w obu. HBO Max no też w ramię. Może tu się coś skrzeczyło. Polsat Box tu się zrestartował w Huawei, tu jesteśmy obu w ramie. No rzeczy przez Gboxa zawsze się restartują, więc no niestety. Pyszne.pl, o tu siedzi, tu nie. Glovo, o w obu się zrestartowało. Jedziemy dalej. Sklepy, tu jest w ramie, tu niestety nie, bo to Gbox. Czyli taki wirtualna maszyna dla Google'a. Tu mamy też, no coś w Huawei trochę gorzej, widać. Więcej poza. Jedziemy dalej. Uber, no Huawei nie ma w ramie. Wykop, no, tylko tutaj. Dobra, i mamy YouTube po obu, chociaż tu szybciej wyskoczyło z tego ramu, więc jeżeli chodzi o zarządzanie ramem, też bliżej mi tutaj do Realme. No to co? Do gierce. Asphalt 9, od tego zaczniemy. Jak to wygląda? Realme szybsza. Huawei trochę czekamy. Dobra. Temple Run 2. Tam jak widzicie, to takie zielone coś tutaj idzie. To widać, że to jest Gboxem otwierane. Czyli tak, no, wirtualną maszynką. No ale tu szybszy też jest Realme, tak? Dobrze widzę? Tak. Dobra. Wild Rift. Czyli Lolek. League of Legends. Żeby nie było. No i co tutaj? Szybsza jest Realme. No testuję tego Huawei'a. No i niestety prędkościowo no odstaje przez te kombinacje jakiekolwiek. Nawet jeżeli apki są natywnie, no to kurczę coś jest na rzeczy.
No jeżeli ze Snapem 8 Gen 2, no to 8 plus Gen 1 to nie, no. Nie ma tak dobrze. Zobaczcie speedtest z OnePlusem 11. No. Call of Duty. Niedługo jeszcze będzie modka R40. Ale muszę się za nim zabrać. 40 Pro bodajże. Czy też Ultra, już nie pamiętam jak to tam było nazwane. No ale tu też widać, że troszkę chyba lepiej z lewej strony ogólnie. Co widać na załączonym rysunku, tu szybciej jesteśmy, a tu sobie jeszcze coś mieli. Dobra, Super Marian. Falstart zrobiłem. Oczywiście. To jest za suchy palec. Kunlun szkiełko nie załapało. No ale Huawei już szybciej odpaliło. Angry Birds 2. No szybsze Realme. No coś Huawei długo. Długo myśli. Pytanie jak długo będzie myślał. A jak mnie pamięć nie myli, one natywnie było na tych. Trudno, nie czekam na usługach Huawei'a, nie Google'a. Real Racing 3. Kto tu wygra? Może za ciepły. Panie. Aż włączyłbym termowizję, ale on jest naprawdę gorący. No, więc zresztą było to widać w moim teście temperatur, jak sobie zobaczycie. Tam 47 stopni wyszło. No, tutaj Huawei się nie postarał, jeżeli chodzi o chłodzenie. To jestem tego pewien i to czuć. Nawet teraz w takim speed teście widać, że telefon już zaczyna przegrywać z temperaturą, a wiadomo, jest trochę ciepło, ja mam 23-24 stopnie, no bez szału, no ale grzeje. Fon grzeje. Dobra, RAM. Co w ramie? Może kurczę, zacznę przy tych speed testach jakimś jeszcze trzeci rzut robić, gdzieś tu wycięcie na termowizję. Może by się to przydało w takich sytuacjach. Muszę się nad tym zastanowić. Czy ja to jakoś ogarnę. No zobaczymy. No dobra. Jeszcze sprawdzamy. Aha, RAM właśnie. Kurczę, po co ja to drugi raz odpalam? Patrzmy, co jest w ramie. No. Obstawiam, że w Huawei z racji większości gier odpalanych z G-Boxa nie ma ich w ramie, no bo to jest ponowne uruchomienie wirtualnej maszynki. Jakoś tak. I tutaj no, nie uświadczycie powrotu do gry, tylko jej restartu za każdym razem. To może być upierdliwe. Chyba że gra jest natywnie w Huawei Mobile Service, działa i niektóre się odpalają, ale większość fajnych wymaga niestety Google'a. Trzeba kombinować. Dobra, no co ty mi tu robisz? O co ci chodzi? Jest w ramie, a no, PUBG jest natywnie. No i cóż, no dobra, tyle. Wygrany, no jak dla mnie Realme lepsza opcja zdecydowanie. No, raz, że tu jest z 5 stopni więcej jak na moją rękę. Może ona nie jest termowizją, ale czuć. Widać, że telefon łapie lagi pod wpływem ciepła. No ale jest też również wolniejszy. Mimo że mamy dwa te same procesory w jednym i w drugim urządzeniu, ja stawiam na Realme GT3. Tyle. Tyle odnośnie jednego i drugiego smartfona. Porównania, dzwonek, subskrypcja, komentarz. Porównania znaczy się gdzieś tu u góry z innymi modelami, bo oczywiście to nagrywam dla was. Zaglądajcie, będzie fajnie. Tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.